Cześć wszystkim, z tej strony Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem a propos Eurowizji 2025, ale jeszcze preselekcyjnym, a mianowicie będziemy sobie tutaj oglądać i rankingować, chyba nie ma takiego słowa, oceniać, układać w rankingu piosenki z Luksemburga. Otóż Luxembourg Song Contest 2025 już w styczniu 25, o ile mnie pamięć nie myli, aż sprawdzę. A, nie mam tu. A tak, 25 stycznia ja zamierzam się wybrać. Także wiecie, śledźcie social media. Mam nadzieję, że uda mi się dostać akredytację i porozmawiać z uczestnikami i w ogóle być tam na miejscu, bo w zeszłym roku było fantastycznie. A do Luksemburga mam niedaleko, także Eurobus by Maria, kolejny odcinek. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam na mojego Instagrama prywatnego, to tam dowiecie się wiele o moich podróżach busem, pociągiem bądź inną drogą naziemną. Ale tu nie o tym, tutaj Eurowizji. Dzisiaj przychodzę do Was z moim rankingiem top 7, bo jest tylko 7 piosenek z Luksemburga. Zobaczymy, kto ma największą szansę na sukces, jeśli chodzi o Eurowizję. Ja oczywiście zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i również do wspólnego oglądania preselekcji i komentowania ich, i to możecie uczynić na grupie na Facebooku Eurovibes, porozmawiajmy. Znajdziecie wszystkie linki tutaj na dole w opisie i tam są czaty i na tych czatach będziemy sobie rozmawiać a propos tego, co leci w telewizji, co się wydarzy, jakie piosenki wyszły, czy w ogóle, no generalnie gadamy o wszystkim, nawet o choinkach. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, bo jest super atmosfera. No i co, już nie przedłużam, lecimy. Oto mój ranking top 7 Luxembourg Song Contest 2025. Miejsce 7 w moim rankingu to piosenkarka Mana. To jest takie A z kropeczkami. Wiem, że U jest U umlaut, to się czyta U. Ale Mena, jakoś tak, z piosenką Human Eyes i jest to miejsce 7. No, muszę Wam powiedzieć, że jestem rozczarowana tym utworem. Jakby słuchając całej stawki tutaj, żeby zrobić dla Was ranking, wszystkie piosenki w sumie mi się podobały, oprócz tej. Nie potrafię absolutnie skumać, o co chodzi w tym utworze, jakby o czym on jest, jaka jest melodia, tam jest jakiś straszny chaos w tym utworze. Zaczyna się on jakby w ogóle od refrenu. Nie wiem, naprawdę nie wiem zbytnio, może jakoś na żywo mnie to bardziej przekona, ale póki co w wersji studyjnej jest to miejsce ostatnie z tych preselekcji. No i co mogę więcej powiedzieć? No chyba nic, no. Nie jest takie, wiecie, tragiczne, ale myślę, że bardzo odstaje poziomem od tych pozostałych 6 piosenek, które są różne, są lepsze, gorsze, ale są jakieś. A to jest takie bardzo, bardzo miałkie, chaotyczne, niezrozumiałe. No i takie miejsce 7 po prostu. Miejsce 6 to mój ulubiony band One Last Time z utworem Gamblers Song. One Last Time Band. Słuchajcie, co to za ludzie? W zeszłym roku w Luksemburgu, no bawiliśmy się przednio z nimi na afterparty, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę, co za energia. Wywiady z nimi też były świetne, kupa śmiechu. No ale zeszłoroczny ich utwór bardziej mi się podobał. W tym roku Gambler's Song. Gambler to o mnie. No trochę, nie za dużo. Podoba mi się bardzo muzycznie. Mimo że tam jakby ten rok tak idzie, wali, nagle jest taki dziwny refren, taki spadek. Natomiast co mi się najbardziej nie podoba w tym utworze, to ja Wam zaraz powiem, poczekajcie. Gambler Song. Last. Kurde, ja nie umiem pisać. Bardziej nie podoba w tym utworze, to jest tekst.
jest tak... Znaczy on opowiada o tym jakby hazardzie. Podejrzewam, że to ma jakieś, wiecie, po prostu drugie dno, ale jest, no, żeby nie użyć słowa taki przygłupawy, no ale taki jest prosty, aż taki za prosty i to bardzo, bardzo uderza w uszy. Bo tutaj na przykład jest welcome, witaj w moim życiu, witaj w tej historii, o rzeczach, których przeżyłem, witaj w moim życiu, że nic nie zostało do ukrycia. Dzisiaj jest dobry dzień, dzisiaj jest dobry dzień. I jakby, wiecie, ja naprawdę nie wymagam jakichś, żeby tutaj były teksty typu Wiesława Szymborska czy coś, ale no strasznie to jest takie... no bardzo niepasujące do muzyki, do takiego tego mocnego charakteru i do nich. Oni są tak charyzmatyczni i tak fajni, no a tekstowo tutaj to jest jakieś takie śmieszne. Także to moje miejsce 6, mimo że muzycznie jakoś tam mi się podoba, no ale są lepsze utwory stanowczo i lepsze opcje na Eurowizję. Miejsce 5 to coś, co mnie bardzo zachwyciło, że jest w takiej stawce, w sensie w stawce luksemburskich preselekcji, a mianowicie utwór Stronger, Rhythmic Soul Wave. Bardzo fajnie, że Eurowizja trochę przychyla się do soulu i takiego R&B. Myślę, że mało jest takich utworów, na pewno nie w preselekcjach, a tym bardziej nie spodziewałabym się tego w luksemburskich preselekcjach. Natomiast bardzo jestem szczęśliwa, że taki utwór się znalazł, bo on jest bliski mojemu sercu, tego co może teraz już nie słucham aż tak bardzo, ale kiedyś słuchałam sporo właśnie soulu, jazzu, jakiś Arethy Franklin i tak dalej. No i to ma taki trochę vibe. Aczkolwiek, jeśli chodzi o sam gatunek, to nie jest to najlepszy utwór. Jeśli chodzi o te gatunki właśnie soul, fajnie się zaczyna, ale potem już no, mało się rozkręca, więc myślę, że tutaj jest potencjał duży, no ale trzeba by było tam dołożyć dużo więcej. Aczkolwiek myślę, że utwór w takim gatunku dużo zyska na żywo, poza tym to jest też zespół, tam jest sporo osób, 6 osób w tym zespole, więc myślę, że na żywo to będzie bardziej powerful, ale jeśli chodzi o kompozycję i tak dalej, no to nie jest to, myślę, najlepszy wybór Luksemburga, jeśli chodzi o tegoroczną Eurowizję. Miejsce 4, czyli zaraz za podium, ale muszę powiedzieć, że te wszystkie 4 utwory, o których teraz powiem, już pewnie możecie się domyślać jakie, są bardzo fajne i bardzo mi się podobają i gdyby któreś z nich wygrało, to nie byłabym zła. No ja w ogóle jestem jakoś chyba mało wymagająca, tak w sumie patrząc, jak mi się 4 utwory na 7 podobają, no to już jest okej. Ale miejsce 4, Luzak Jedance. Utwór po francusku, jak wiemy, Luksemburg ma język francuski, dużo francuskiego, dużo niemieckiego, dużo luksemburskiego, który brzmi jak połączenie angielskiego z niemieckim i w ogóle pamiętam, że jak byłam w Luksemburgu pierwszy raz w ogóle w zeszłym roku, nie spotkałam się nigdy z nikim, kto by mówił w języku luksemburskim. To jest język, tak. I miałam, czy dialekt to jest? W sumie nie wiem już, ale miałam takie... Rozumiem, ale nie rozumiem. Wiecie, jakby brzmi to jak niemiecki, a ja po niemiecku mówiłam, teraz już mniej, ale wcześniej bardzo dobrze w miarę umiałam niemiecki, teraz już bardziej holenderski oczywiście, ale trochę angielski, trochę niemiecki i w sumie tak nie wiedziałam za bardzo o co chodzi, no i później się okazało, że to jest ten luksemburski. No ale tutaj zazwyczaj mamy albo angielski, albo niemiecki, albo właśnie francuski, no i Luzak z utworem Jedance to propozycja po francusku i mój numer 4. No fajne to jest, wam powiem, taki trochę taki Stromae. Takie trochę słabsze wydanie, ale bardzo ciekawe. Też zupełnie coś nietuzinkowego, jeśli chodzi o preselekcję do Eurowizji, także Luksemburg, well done. Myślę, że to może być czarny koń.
To może być Czarny koń. Zresztą moje miejsce trzecie to też może być Czarny koń. W sumie 2 na 7, no może być, ale bardzo mi się to podoba. I myślę, że na Eurowizji znalazłoby to wielu swoich odbiorców. Jeżeli to by było fajnie zaśpiewane i zatańczone, no to musimy poczekać do 25 stycznia, ale póki co Jedance, po francusku Luzak, moje miejsce czwarte. No i miejsce trzecie, absolutnie jestem zakochana w tym utworze, a mianowicie mówię o Ride i 0.5. Kocham takie utwory, to jest absolutnie moja muza, taki... Jak nazwać ten gatunek muzyki? Bo on jest taki dosyć, na przykład Dania to ma często, w Melfeście też jest taki gatunek, teraz Luksemburg, pamiętacie Ben i Tan jest, to też było takie coś, Dominik nasz Dudek z Polski, to jest taki, nie wiem czy to indie rock, czy to jest indie pop, czy jakby, dajcie znać, jak to można nazwać, bo ja w sumie nie wiem nigdy, no ale strasznie mi się to podoba. I tak jak tutaj Luzak też jest Czarnym koniem, tak, myślę, że tutaj to też może być dużo wyżej niż wszyscy zakładają. Nie sprawdzałam jeszcze topek, zaraz zresztą zobaczymy, jak tam widzowie głosują, ale ja absolutnie wrzucam na swoją playlistę i będę bardzo mocno trzymać kciuki, bo to jest konkretna, taka quality propozycja i radiowa, i eurowizyjna, mocna i myślę, że fajnie by było, jakby Luksemburg wyskoczył nagle z takim utworem. Numer 2, moi drodzy, jedna z moich 2 faworytek, jak już się możecie domyślać, tutaj to top 2 biorą kobiety, a mianowicie, werble proszę, numer 2, Rafaela, No Thank You. Wiem, co wielu z was może powiedzieć, no to jest takie eurowizyjne, to jest takie generyczne, to jest taki girl pop i tak dalej. I don't care, guys. Ja to uwielbiam. Dlatego kocham Eurowizję przez takie właśnie girl bopy. I Rafaela, którą również poznałam w zeszłym roku, jest absolutnie stunning babą. Świetna jest, no genialna. Taką ma charyzmę i jest tak przewspaniała, życzliwa i w ogóle zabawna. Naprawdę mocno za nią trzymam kciuki. Myślę, że to by była dobra reprezentacja Luksemburga. No to tutaj serwuje nam coś dużo lepszego niż w zeszłym roku. Przede wszystkim jest w pojedynkę, a nie w duecie. No ale No Thank You, no jakby rozumiem te komentarze, że to może być zbyt takie, wiecie, no takie zwykłe, ale czasem w takiej zwykłości jest metoda. I jedyne jakie mam zastrzeżenie do tego to, że może to jest zbyt trochę podobne klimatem do zeszłorocznej Talii, która w sumie nie poradziła sobie źle. Ale czy to jest najlepszy wybór, jaki Luksemburg ma w tym roku? Myślę, że nie, ale jeżeli Rafaela pojedzie, to będę bardzo zadowolona i na pewno będę to miała gdzieś w swojej topce, na pewno wyżej niż niżej. A numer 1 oczywiście to Laura Thorn. La papa mon leçon, ta ta ra 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 ta. Garde à toi, car je prends les manettes. Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi. C'est un autre schéma, une autre époque. Laura absolutnie mnie zachwyciła i myślę, że nie tylko mnie, właśnie zaraz sobie tutaj zobaczymy, ale La poupe monte le son. Nie umiem tego powiedzieć, muszę to zaśpiewać. Myślę, że to jest utwór, którego wszyscy oczekują od Luksemburga, bo to brzmi jak Luksemburg na Eurowizji, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli śledzicie trochę jakby piosenki francuskie, właśnie luksemburskie i tak dalej, no to myślę, że to jest najbliżej temu klimatowi, który
eurofani lubią, jeśli chodzi o Francję i Luksemburg. Także ja jestem absolutnie, tak bardzo mnie wciągnęła ta piosenka. Ona też jest fajna, ciekawe jak śpiewa na żywo. Jestem bardzo, bardzo tutaj zainteresowana tym aspektem. Jeżeli okaże się, że wykon na żywo nie jest taki dobry, no to tutaj ciężko to widzę, bo myślę, że wtedy może 0.5 albo Rafaela, albo Luzak wziąć to trofeum. Natomiast jeśli chodzi o piosenkę studyjną, to jest zdecydowanie mój numer 1 i będę Laurze bardzo kibicować. Uwaga, uwaga, teraz sprawdzam, na co stawia publiczność. Otwieram od Eurovision Song Contest. Czemu reklamy? I... okej. Really? Poczekajcie, bo jestem w szoku. Na pierwszym miejscu jest Laura Thorne, winning chance 57%, no tutaj chyba bookmacherzy zdecydowanie tak myślą. Następnie jest Luzak i Dance, czyli również moje miejsce 4. I Rafaela No Thank You, natomiast 0.5 Right jest ostatnie. Guys, co tu się wydarza? Wiecie co? Ja chyba postawię pieniądze. Ja chyba tutaj postawię, bo można wygrać 35... Jaka to waluta? Euro? 35 euro? Wow. Jestem szczerze zszokowana trochę, że 0.5 są niżej niż na przykład ta mana cała, przepraszam mano, chociaż w sumie też 2%. No nic, no jakby bookmacherzy twierdzą, że Laura, Luzak, Rafaela i Rhythmic Soul Wave będą się tutaj bić o zwycięstwo. Na przykład zobaczmy tutaj na YouTubie Silver, jaki jest jego top 7? Siup. Luzak ostatni. Później z Mana, Rhythmic Soul Wave. Controversial. One Last Time drugie i Rafaela No Thank You. Okej, no to dobra, to tutaj 1, 2. Ktoś tu napisał w komentarzu, czemu Creek nie mogła poczekać roku z tą piosenką. To prawda, myślę, że jakby Creek zeszłoroczny... Coś tam Rain. Dancing in the Rain? Nie. Singing in the Rain? Drowning in the Rain. Drowning in the Rain. Więc jeżeli Creek i Drowning in the Rain by poczekała rok, to myślę, że by absolutnie pojechała w tym roku na Eurowizję. Zresztą ona była w preselekcjach, bo widziałam ją na filmiku, ale się nie dostała. Ale podobno sama sobie napisała utwór i był zły, więc dlatego jej nie wzięli. No, szkoda. No, ale ja generalnie myślę, że to są bardzo spoko preselekcje, jak na tak mały kraj i tak naprawdę zbieraninę ludzi gdzieś tam z okolicy, z granic. Chyba Rafaela jest jedynie z Luksemburga i to One Last Time, bo pamiętam, że gadaliśmy o tym z zespołem, a reszta pewnie ma jakieś tam konotacje z Luksemburgiem jakieśkolwiek, ale tak to bardziej Francja i Niemcy. Także ja jestem bardzo podekscytowana tymi preselekcjami. Mam nadzieję, że będę mogła do Was nadawać z Luksemburga, a właściwie nie z Luksemburga, tylko z miasta, nie pamiętam jak to się nazywa, zaraz przy granicy francuskiej, bo to jest w sumie tak 40 minut od Luksemburga. No i co, trzymajcie kciuki, będę dawała znać, a tymczasem dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze top 7 i kto powinien pojechać na Eurowizję. A ja już kończę, bo już mi się język plącze. Okej, dobrej nocy, bye bye.